Cześć, dzień dobry. Zapraszam Was na testowanie kolejnego dziwnego filmu od firmy Vashi, czyli małego francuskiego producenta. Tym razem będzie to czarno-biały film Vashi Z o czułości 400 ISO i o jakiejś tam wrażliwości na światło podczerwone. Jest określony jako prawie wrażliwy na światło podczerwone, zapewne dlatego, że nie można go nazwać całkiem wrażliwym, tak jak na przykład Rolei IR, ale sprawdzę to. Użyję i czerwonego filtra, i potem użyję filtra 720, właśnie zostawiającego światło podczerwone i zobaczę, jeśli oczywiście wyjdzie słońce, jaka jest wrażliwość tego filmu na światło podczerwone. Także będzie to, a testować będę na ruinach. Bardzo lubię ruiny, więc dzisiaj w planach są 3 ruiny. Tu jest Newark Priory, pierwsza ruina, która znajduje się na prywatnym terenie, więc nie mogę do niej podejść, ale na szczęście mam ze sobą grubą bertę 200 mm Jupiter F4 i mam nadzieję, że 200 wystarczy, żeby zrobić zdjęcie tego właśnie zrujnowanego opactwa. Znalazłem sobie fajne miejsce, w którym troszeczkę widać tego opactwa, są takie bardzo fajne drzewa i zobaczę, jak na tych 200 mm wyjdzie to zdjęcie. Jeśli 200 to będzie za blisko, to mam 85 i potem 50 i 28. Szkoda, że nie mam 135, ale zaraz się okaże, jak to będzie wyglądać. No i teraz pora zamontować długi obiektyw. Zrobiłem kilka zdjęć na 50, bo jednak mi się kadr na 50 bardzo spodobał. Z tymi tutaj chaszczami na pierwszym planie, tym suchym drzewem na drugim planie i potem w tle ruiny. Teraz, jak widzę, właśnie wyszło bardzo fajne słońce, no ale już się nie będę. Już zrobiłem 5 klatek, a mam przewidziane na każde ruiny. Z prostego rachunku wynika 8 klatek. Tej 200 nie używam za często. Ja ogólnie jakoś tak raczej wolę szerokie obiektywy. Póki co. Wiem, że to się zmienia. Nie zrobiłem na niej dużo zdjęć, ale to wydaje się, że będzie idealna okazja. Na 200 zrobiłem jedną ekspozycję na jedną 250 f11 i drugą ekspozycję na f11, jedną 500, bo nigdy nic nie wiadomo z tymi analogami. I już jestem prawie na 8 klatce. Niestety, ale miejsce mi się strasznie podoba i chcę je mieć na każdym obiektywie z każdego punktu widzenia. Zaszło słońce i wygląda na to, że jeszcze długo go nie będzie, jeśli w ogóle jeszcze wyjdzie. Newark Priory to jest takie miejsce, do którego na pewno jeszcze wrócę, tylko koniecznie przy dobrej pogodzie i trzeba wyliczyć, o której godzinie tutaj przyjechać, żeby światło ładnie padało na te ruiny, żeby podkreślało ich bryłę. Także jeszcze tu wrócę z jakimś innym filmem. Ruiny numer 2. Cowdray Ruins, koło miasteczka albo wioseczki Midhurst. Jeśli by niebo się odchmurzyło, to jeszcze będzie trochę całkiem ładnego światła.
ale jest też sporo chmur, więc nie wiem, czy to się uda. Myślę, że się po prostu zaczaję na jakiś kadr i poczekam na jakiś przebłysk słońca. Może się uda. Szybko pstrykać, zanim słońce nie zajdzie. Myślę, że mam już kilka zdjęć tych ruin. Zobaczmy, czy będzie jeszcze jakieś światło przy trzecich ruinach. W ostatniej ruinie już absolutnie nie ma światła, które by się nadawało do fotografii na filmie czarno-białej. Bo ja miałem sprawdzić, czy ten film jest wrażliwy na podczerwień. Więc przyjechałem tutaj, jeszcze mam ostatnie kilka klatek nienaświetlonych na rolce i mam południowe słońce, które według mojej dość ograniczonej wiedzy na temat fotografii w podczerwieni powinno dać dobre rezultaty. Mam drzewa w kadrze, roślinność, no i ładny, stary angielski kościółek, żeby to nie było tylko takie, prawda, nudne, brzydkie, testowe zdjęcie. Więc mam kościółek, są drzewa, południowe słońce i zamontuję filtr podczerwony IR720, więc zamontuję go na aparacie i według mojego doświadczenia i tego, co czytałem, najlepiej zacząć eksponować od +5 przysłon. Więc najpierw zrobię zwykłe zdjęcie na Washi Z, a potem z filtrem podczerwonym prześwietlone o 5 przesłon względem tej bazowej ekspozycji. Pokazuję jedną 160, jedną 100 na trawie, więc ustawię jedną 125, f16. Zakładam filtr podczerwony. Zrobię ekspozycję na +5 przysłon, pół sekundy ekspozycja. Jako że mam bardzo niewiele klatek, chyba jeszcze jedną tylko klatkę na filmie, to nie będę zwiększał ekspozycji z filtrem podczerwonym. Zostawię na razie na +5 przysłon i spróbuję zamiast tego jeszcze zrobić ostatnią ekspozycję nie z filtrem podczerwonym, tylko po prostu z filtrem czerwonym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Filtr zwykły czerwony, nie podczerwony, czyli 1/8 zrobię. Z reguły właśnie względem tego, co pokazuje mi światłomierz w telefonie, prześwietlam o jedną przysłonę i to z mojego doświadczenia daje najlepsze efekty. Niby 24 tu już jest, ale coś jeszcze zostało. Wracam do filtra podczerwonego i teraz prześwietlę o 6 przysłon. Czyli 1 sekunda.
A więc mam zwykłe zdjęcie, bez żadnego filtra. Mam zdjęcie z filtrem podczerwonym, z dodanymi 5 działkami przysłony, 6 działkami przysłony i mam zdjęcie z czerwonym filtrem, z dodanymi 3 działkami przysłony. Pory roku mijają, a czarno-białe filmy, cóż, wciąż są czarno-białe. Washi Z jest filmem czarno-białym, więc na pewno będzie dobrym wyborem dla osób, które potrzebują filmu czarno-białego. Nie będzie dobrym wyborem dla osób, które potrzebują filmu kolorowego, bo to nie jest film kolorowy, tylko czarno-biały. Washi Z jest porządnym filmem czarno-białym o czułości 400 ISO. Podoba mi się, jak wyszły zdjęcia, nie są ani przesadnie ziarniste, ani przesadnie kontrastowe, ma spory zapas rozpiętości tonalnej i ogólnie nie mam temu filmowi nic do zarzucenia. Czy coś go jednak wyróżnia spośród innych filmów czarno-białych? Ta wrażliwość na podczerwień. Tyle, że w podobnej cenie można kupić Rolei Infrared, czyli inny film czarno-biały, który ma bardzo podobne parametry, ale ma 36 klatek zamiast 24. W związku z tym, dlaczego kupić Washi Z? Wydaje mi się, że ostatnim bastionem, na którym broni się ten film, jest to, że pochodzi od malutkiego producenta z Francji. A wiadomo, zawsze fajnie wspierać ludzi z marzeniami. A skoro mowa o ludziach z marzeniami, to oczywiście możecie wesprzeć kanał na którejś z platform, do których linki są w opisie, a ja idę robić więcej zdjęć. Dzięki, do zobaczenia następnym razem.